Jak się domyślacie, kolejny dzień po pracy. Po 2 dniach tak naprawdę od ostatniego spotkania tutaj. 2 przekaźniki. Od światła drogowego i od światła mijania. I teraz będę to lutował w taki sposób, żeby stworzyć taką jedną kostkę. Później na deser, na koniec uszczelnię to dużą rurką termokurczliwą. To wszystko schowam. Niestety, żeby zoptymalizować, to do tego podchodzę jako produkcja modułu, który w razie potrzeby będę musiał sobie zrobić nowy do wymiany. Dlatego połączenia będę lutował tutaj wewnątrz bezpośrednio, bo gdybym chciał stosować te gniazda od przekaźników, to one zajmują tyle samo miejsca co przekaźnik, a ja nie mam tyle miejsca. Dlatego usuwam to zupełnie, podchodzę w taki sposób, jak ja to chcę zrobić. Tutaj będzie zasilanie, będzie przez oczywiście bezpiecznik wychodziło i sterowanie i wyjście to już sobie zaraz ogarnę. Ja jako maniak elektronik niegdyś będę stosował tutaj diody prostownicze w celu zabezpieczenia zasilania. Nie wiem, czy ogólnie w motoryzacji ktoś stosuje tego typu zabezpieczenie, natomiast stosuje się to w elektronice, zabezpiecza to przed przepięciami w instalacji. Tutaj jedynym elementem wrażliwym może się okazać moduł zapłonowy, może się okazać, nie wiem, ładowarka USB, tam gdzie jest elektronika, ponieważ w czasie, kiedy odcinamy napięcie, czyli wyłączamy zasilanie z przekaźnika, powstaje pik napięcia, a dioda prostownicza obcina ten pik napięcia. Krótko mówiąc, zabezpiecza, żeby nic złego się nie działo. Więc i tak będę lutował, więc daję to zabezpieczenie, to nic nie kosztuje. To jest zwykła dioda 1A prostownicza. Mogę, bo lutuję. Wcześniej myślałem, że to na przewodach zastosuję. Lepiej dać niż nie dać, więc tak podchodzę do tego tematu. Teraz sprawdzamy, które styki są od samej cewki, a które to są po prostu już od przełącznika, tak? Od stycznika. Więc 86, 85. 86 ja dam sobie jako masa i kierunek przewodzenia diody, czyli w kierunku 86 będzie ta biała kreseczka. Tak sobie to lutuję. Teraz kabelkologia. To, co chcę uzyskać, czyli mam moją kostkę. Brązowy zostaje wolny, luźny, bo to jest światło postojowe. I teraz tak, żółty i biały. I wysterowanie też będzie w tych kolorach żółty i biały. Wysterowujemy dodatnim, czyli plusem z akumulatora. I potrzebujemy zmostkować minusy. I jest fatal error, błąd, pomyłka. I nic mi nie mówicie, że źle robię, bo w tym przypadku jest błąd, bo przylutowałem w kierunku przewodzenia. Dioda by się spaliła, bo powstałoby zwarcie. Odwrotnie. Widzicie, nic mi nie mówicie. Ajajaj, można się zapętlić. Czyli tak, my dodatni teraz lutujemy w kierunku przewodzenia, czyli w kierunku kreski na diodzie prostowniczej. Tak, w kierunku kreski. I teraz mostek wspólnej masy, kolor zielony. Już go szukam. Dam sobie to mniej więcej tak. Jest to taki prosty zasilacz, bardzo 5A. I teraz, robiąc zwarcie na zasilaczu, widzimy maksymalny prąd ustawiony, ale ja go chcę zmniejszyć tam, powiedzmy do 1 ampera, nawet mniej. Ustawmy sobie 0,5 albo 0,3 ampera. O, tak jak teraz 0,34.
I teraz sobie podejrzę też napięcie. Jest napięcie ustawione 12,2. Spoko. I teraz tak, mówiłem, że zielony jest masa, czyli tutaj czarny. I w tym przypadku będzie żółty. Żółty będzie odpowiadał za jeden przekaźnik. Słyszymy. Słyszymy klika. Sprawdźmy pobór prądu od razu. 160 mA jeden przekaźnik pobiera. Sprawdźmy drugi przekaźnik białym kabelkiem. 150. Trochę mniej, a to ciekawe. Teraz tak, wspólne zasilanie, które idzie przez bezpiecznik. Mogę już też lutować, mostkować. Ok, mostek do wspólnego zasilania tutaj dam przewodem 2,5 mm². Żeby sprawdzić, czy to działa, podpinam do motocykla, gdzie jesteś, moja kostko magiczna, tutaj. Tak. Widzimy, świeci się. To jest nie wiem które. Tak. Tak. To jest światło długie żółte, z tego co pamiętam. I teraz światło mijania. Świeci. I mamy 4,5 ampera. Więc to wszystko jako moduł. I jako taki test prowizoryczny teraz pozarabiam te wszystkie końcówki. Już tutaj zabieram się za to wszystko. Powinno działać. To mi się kojarzy jak u fryzjera. Cały czas jakieś kabelki. Obcinam, ścinam, obcinam, ścinam i tutaj mi wychodzą kabelki. O, to jest kosteczka od tego czujnika temperatury. Była sobie kiedyś, pamiętacie to? Do licznika udawała się ta wiązka. To wszystko są ścinki, ścinki, ścinki. Wyjdzie w praniu, czy robię głupoty teraz, czy nie, ponieważ ten moduł będzie schowany za tą płytką, za chłodnicą, ale klej na gorąco potrzebuje około 90 stopni, żeby zaczął się topić, a przy tej temperaturze to już nawet i termokurczka też będzie się topiła. Myślę, że takich temperatur nie będzie, nawet w upały, ale to wszystko sprawdzimy. Powiem tak, kto nie ryzykuje, ten nie ma. Nie mam lepszego rozwiązania, a ewentualnie zalać to żywicą następnym razem, gdyby się to mi uszkodziło. Włożyć w pudełko i wtedy wyprowadzić przewody też na stałe. A póki mogę, to kombinuję po prostu tym, co mam dostępne w tej chwili. Jeżeli to się sprawdzi, to się sprawdzi. Jeżeli nie, to będę szukał nowego rozwiązania. Ważna rzecz, to zobaczmy, uciąć tę uczciwą pasję, ja.
Powstał taki moduł. Opaską zabezpieczyłem, to jest od góry. Od dołu jest klej, czyli jeżeli tutaj nigdzie się nic nie przedziurawi, to woda nie powinna zaciekać. No i taki modulik ma mi iść tutaj właśnie na tą moją płytę przygotowaną. W ten oto tutaj sposób. Zaraz to przypnę prowizorycznie tutaj i podepnę i będę kończył wiązkę, konektory, pozostałe kable i to zaraz będę testował elektrykę. O, on będzie tutaj tak zasłonięty, tu będzie wentylator obok i obok też będzie silnik. Ogólnie będzie ciepło, ale myślę, że nie na tyle, żeby to przetopić. Zobaczymy. Teraz jak to robię? Mój moduł, tutaj jest ten moduł przekaźników i przewody zasilające spinam na końcówki żeńskie. No tego typu, co przy kierunkowskazach. Będzie kolor w kolor i tutaj męskie, żeby się nie pomylić. Moduł wygląda tak po zamocowaniu. Fajnie tu się prezentuje, a reszta będzie na opaskach to wszystko spięte, więc zabieram się za zagniatanie końcówek. Trochę mi to zejdzie, zabierze czasu, ale widzimy się za moment. Postępy idą. Tu już mam porobione. Tu już są też, czekają zarobione. Teraz tylko ostatni kabelek zarobić i plus zasilanie. Ok, moduł jest spięty tutaj, jest bezpiecznik 15 A. Tu są przewody spięte, zasilanie, to mi się nie podoba, te konektory, ale na przewód 2,5 nie mam w tej chwili nic innego. No ten konektor on będzie trzymał, ale na pewno będzie owinięty dodatkowo taśmą izolacyjną, żeby tu nic się nie rozłączyło. Drugi konektor to jest zasilanie grzanych manetek, to później. Na razie tak, mam moduł, sprawdzam całą wiązkę, czy jest wszystko pospinane tak jakbym chciał i teraz szukam sposobu, aby zrobić główne tutaj zasilanie wchodzące tutaj, żeby nie podpinać się pod klemy akumulatora w ten sposób, tylko bezpośrednio już tutaj. W tym momencie zabieram się za montaż kierunków tutaj, w tym oryginalnym miejscu. Myślę, że przy tych sakwach one tu się sprawdzą, tam gdzie powinny być. Te żarówkowe będę demontował i zaraz będę motyla noga, oczywiście tak, łapka w górę, motyla noga. Będę sprawdzał elektrykę i właśnie będę sprawdzał przy pomocy zasilacza początkowo. A zasilacz bardzo niechętnie pociągnie duży prąd żarówek, więc wkręcam z tyłu. Mam zapięte z przodu, będę sprawdzał, czy są kierunkowskazy, czy są światła awaryjne i tak samo wszystkie oświetlenia pozostałe. No i żeby zamocować z tyłu, będę potrzebował podkładki 8 FI 8, bo nie wiem, chyba fabryczne kierunkowskazy mają inny otwór, tak jak tutaj porównamy nawet sobie te stare żarówkowe, to mają chyba FI 10, więc muszę ratować się podkładką z jedną i z drugiej strony, aby mi nie wpadły do otworu i powinno być ok. Rurka wodna, żeby te przewody tutaj wyciągnąć, musiałem podpinać i jeszcze jest tam jedna śruba, tamta śruba. Najłatwiej będzie jak wykręcę tylną lampę, czyli jedną śrubę, bo tutaj tak, żeby teraz ten kierunek dociągnąć, to nie mam za bardzo podejścia. Jak wykręcę lampę, wtedy jakoś to docisnę, zepnę, tak mi się wydaje. Jak to Transalp, jak to Honda bywa czasem, zniesmaczyło mnie to, że nie mogę odkręcić tylnej lampy od środka. Dolną śrubę mogę, ale tu są chyba dwie od góry. Żaden klucz nie wchodzi, więc wymagałoby to zdemontowania zadupka całego. Na razie spiąłem kierunkowskazy, dokręciłem tylko delikatnie palcami a to trzeba by było dociągnąć, może nawet kapkę kleju do gwintów, ale no, trzeba trochę zdemontować. Nie dzisiaj, nie dam rady, czas mnie goni, a chcę sprawdzić połączenia elektryczne, więc zaczynam cyrk, będę
używał zasilacza. O święty kabelku, ostatni kawałek 4 mm został mi tutaj, żeby zrobić mostek połączeniowy. I teraz tak, mam zestaw takiego bezpiecznika z takimi konektorami, albo mogę użyć żółtych. No oczywiście w zestawie krzywo ucięte opaski termokurczliwe. Spróbuję użyć tą, tylko do tego nie mam specjalnej zaciskarki, więc spróbuję zacisnąć czwórkę na niebieskim, na 2,5. Jeżeli będzie ładnie trzymało, obkurczam. Jeżeli nie, no to klasycznie zaciskam czwórkę na 4,6, ściągam izolację plastikową później po zaciśnięciu i obkurczam koszulkę. Dobra, ja tu sobie działam i wtedy będę miał prądzik, jak to u mnie zawsze bywa. Dzień zbliża się ku końcowi. Tak, mam zaciśnięte oczko z tego zestawu. Oczywiście najlepszy byłby przewód 6 mm. Tak jak mówiłem, zaciskałem zaciskarką bezpośrednio na niebieskim, bo jest bez izolacji plastikowej. Udało się to zacisnąć, trzyma się fajnie. Dostarczone koszulki są też z klejem, więc też fajnie są kurczone. Zaraz tutaj zakręcam, składam i kombinuję, jak tą część tutaj, czy faktycznie tu mi się uda to przykręcić, czy jednak będę zmuszony pod akumulator, czego nie chciałbym. Wolałbym mieć jednak jedną klemę, taki był plan od początku, ale zaraz poprzymierzam i będę wiedział. 40 A, bezpiecznik tego typu. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. I oto jest skręcone główne zabezpieczenie 40 A. Dlaczego 40 A? Dlatego, że zamkniesz się, zamknął się, fajnie. Dlatego, że fabrycznie tutaj siedzi 30 A, a ja dałem plus 10, dlatego, że ogólnie dochodzi mi światło długie, czyli z 5 A ekstra, plus grzane manetki, to wszystko i tak, i mam wtedy zapas i pewność, że nie powinno mi się tutaj nic wypalić. I przede wszystkim spadki napięcia, bo wymiana przewodu na 4 mm kwadrat, żeby nie było spadków napięcia jak na 2,5 czy na 1,5. Więc wymiana tutaj bezpośrednio zabezpieczenia na dużo większe, nie wiem, 35-40 można chyba nawet znaleźć. To i tak nam dużo nie pomoże, bo w instalacji fabrycznej będą spadki napięć, szczególnie w starej instalacji, na kostkach, na tych innych, więc głównie do mojej elektrowni i 2 lamp, które chcę zachować na żarówkach jako takie retro, potrzeba dobrej elektrowni w tym przypadku. Dobra, teraz tutaj trzeba wykombinować, jak to z tym połączyć. Co ja chciałem zrobić w tym miejscu? W tym miejscu chciałem wymienić kapturek ochronny, bo jest tutaj standardowo u mnie przerwany, ten silikonowy czy gumowy. Natomiast to, co kupiłem, to się do końca nie nadaje, chyba żebym zarobił końcówki bo tu są kątowe, proste. To są zupełnie inne kapturki, dlatego puszczam przewód tędy, zakładam kapturek, przykręcam i on będzie tak tutaj z boku troszeczkę się wkradał. Ale innego wyjścia na tą chwilę nie mam. To się później opaską, standardową opaską chwyci nie będę, a może później docelowo tutaj wywiercę otworki i przyczepię, chociaż wolę nie. Opaską przyczepię, że do serwisu opaskę obcinam, wymieniam, zawsze jakieś opaski mam ze sobą. Więc będzie trytkologia, czyli opaski zaciskowe i powinno się wszystko trzymać. Z przodu będzie to samo, zdjąłem żółtą izolację plastikową z tych obejm i co ciekawe, mam inne do porównania, też żółte, ale te są na przykład grubsze, sztywniejsze i wybieram te grubsze, sztywniejsze, bo nie wiem, są tańsze i są z cięższej blaszki. Kapturki są naciągnięte i teraz tak, to ma iść tutaj. Mogę to zacisnąć, później będę to zabezpieczał, izolował, więc zabieram się za stacyjkę. Ok, oczka są zarobione, koszulka też sklejam fajnie, tutaj sztywno, gruba blaszka, jeszcze ciepluchna. I teraz tak, osłonki idą tutaj i trzeba się jakoś dostać do tych nakrętek, tak, poluzować i to wziąć, zainstalować teraz do prób rozruchowych
później to jeszcze będę przerabiał, izolował, znaczy się łapał na gotowo, a teraz jakie dojście? No tak jak zawsze tutaj. Ciężko. To jest dobrze spakowane, więc widzicie, że nie mam trzeciej ręki i się śpieszę, dlatego nie kręcę wszystkiego, zresztą to jest najmniej ważne, bo mówię, o co chodzi. Jak widać, nie obejdzie się bez znowu poluzowania i zdjęcia przedniej lampy, żeby tam się dostać. I tak to już ten model ma, że będzie dobrze upakowany. Dobra, robi się dostęp. Można pomyśleć, tak, dojść teraz kluczem i to sobie dokręcić nawet jakąś nasadką. Okay. Jest dokręcone. Teraz tak. Najważniejsza rzecz w tym wszystkim, kapturek. Ty się będziesz trzymał. No i chyba babola zrobiłem, bo gdyby tutaj wystawało, to by opierało się o lampę, ale ty będziesz się chciał trzymać. To jest ważne tutaj, żebyś się trzymał tym silikonem, żebyś nie chciał tutaj mi spadać. Chyba tu jeszcze zacisnę opaski, trytytki tak zwane, zaciskowe, żeby mi się to nie chciało tak tutaj ruszać. Tak też zrobię, bo nie chciałbym, żeby tu mi się zaspawało cokolwiek. Tak, na zasilaczu mamy 0,0. Na panelu mamy 0,0. Główny prąd będzie z kluczyka. Teraz tak, tutaj kluczyk HISS siedzi w stacyjce. Zapłon swoje pobiera, światła swoje pobierają. Zgaśmy na razie to, zgaśmy wszystkie możliwe światła i zobaczmy, co się stanie. Dobra, his nam się zapalił, zgasł, jest ok, jest luz, jest jedynka. Zobaczmy, czy mamy światło postojowe. Postojowe światło. Dlaczego nie ma? I nam zgasło wszystko. Zaraz, co tu się dzieje? Masa jest. Odpalmy. Ok, zapaliły nam się lampki. HISS się pali. Z ciekawości byśmy mogli zobaczyć stan napięcia na akumulatorze. Już nie pamiętam, gdzie tutaj mamy ten stan napięcia na akumulatorze. Dobra, HISS się świeci, więc to jest niedobrze na tą chwilę. I teraz tak, sprawdźmy światła. Światło postojowe jest. Z przodu jest światło postojowe. Dobrze. Światło drogowe jest. Zasilacz pokazuje już 5 A, czyli więcej nam nie wydoli. To światło postojowe, drogowe. Światło długie zmieniło. Druga lampa. Zasilacz nie daje rady, ale ogólnie jest. Dobra, gaszę. HISS zgasł. To dobrze. I teraz sprawdźmy kierunkowskazy awaryjne. Miga jeden, miga drugi, migają. Mamy awaryjne, to co chcieliśmy. I sprawdźmy kierunkowskazy normalne. Czy nam miga dobry? Zapiąłem? Dobry. Zapiąłem prawy. Czy nam miga tylko prawy? Czyli diody połączeniowe są dobrze połączone, bo tutaj nam wszystko sobie miga. Wyłączam. Uruchamiam lewy kierunkowskaz. I miga mi lewy. Miga mi lewy, miga mi lewy. Pobór prądu. Wiadomo ile tutaj wynosi. Sprawdźmy też. Ładowarka też się zapala.
Już ta szczelność to jest taka nie do końca. Zgaszę to. Tak, światła. Długie, krótkie. No spadek napięcia jest na zasilaczu. Zaraz podepnę akumulator, żeby sprawdzić, bo tak być nie powinno. No i teraz wszystko nam powie woltomierz. Mamy 13,1 przychodzące napięcie na zasilaczu. Uruchamiamy postojowe. Napięcie nam spada. Uruchamiamy nasze światło. Widzicie? I to jest właśnie woltomierz. Fajnie tutaj, że nam pokazuje 8 V. 5 amper. 5 amper i dlatego nie ma mocy, ale nic tutaj nam się nie dzieje niedobrego, więc można też sobie zobaczyć, tutaj sobie radzi z LEDami. Można sobie zobaczyć nie można. A, widzimy od długich świateł też niebieska się zapala. Tylko napięcie nam właśnie spada poniżej na tym wszystkim. W tym momencie spinam już akumulator na stałe. Tak, i będzie pierwsza próba z akumulatorem. Pierwsza próba będzie z akumulatorem. Są wszędzie zabezpieczenia, bezpieczniki, więc nic nie powinno nam posadzić. O! Co się dzieje? Czyżby akumulator zdechł? Czy mamy jakiś duży konflikt interesów?